W związku z sytuacją na rynku nieruchomości ostatnio widzimy wiele artykułów w prasie, wiele takich wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat tego, jakie ustawy nowe zostaną wprowadzone, jak to zostanie naprawiony rynek, jak to się będzie walczyć z funduszami, ze spekulantami na mieszkaniach. Oczywiście ja podaję w cudzysłowie tych spekulantów i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłem więc sprawdzić, nad czym pracuje rząd. Rządowe Centrum Legislacji zamieszcza projekty ustaw, które są na różnym etapie, czy to na etapie konsultacji, no w każdym razie jeszcze w obróbce, nazwijmy to tak w uproszczeniu, rządowej i czekają na to, aż zostaną wreszcie przyjęte przez rząd i następnie zostaną przesłane do Sejmu, w którym to Sejmie te ustawy będą oczywiście obrabiane po raz kolejny, tym razem przez posłów. Oczywiście też możliwe jest wnoszenie projektów ustaw przez posłów. Oczywiście to jest inna ścieżka, ale sprawdzam rząd, bo to on mówił, że będzie walczył intensywnie ze spekulantami, z ludźmi, którzy chcą mieć lub kupić więcej niż 5 mieszkań, obłoży ich podatkami i tak dalej. Okazuje się, że w Rządowym Centrum Legislacyjnym może znaleźć bardzo ciekawe ustawy, na przykład ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który też zmienia podejście na przykład do użytkowania wieczystego pod budynkami, które są zajęte na cele inne niż mieszkalne. Projekt ustawy o zmianie prawa budowlanego, do którego wrócę, bo to są pewne jakieś ułatwienia, ale chyba nie aż takie, jak bardzo rząd zapowiadał. Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych, który tak szczerze mówiąc chyba utknął w rządzie od lipca 2022 roku. Tam coś się dzieje, ale chyba ostatni raz też we wrześniu, już w tej chwili nie pamiętam, a to jest też ciekawy projekt, bo dla niektórych może to się przysłużyć, o tym projekcie powiem. Niestety nigdzie nie można znaleźć projektu ustawy o walce ze spekulantami. No przynajmniej ja nie znalazłem, być może jestem gapą. Jeżeli ktoś z Was znalazł tę ustawę, no to bardzo proszę przyślijcie mi link, bo chciałbym o tej ustawie opowiedzieć coś więcej niż tylko to, o czym pisano w prasie. Jeżeli w ogóle interesuje Was rynek nieruchomości, zmiany prawa, ale też że trendy, w którą stronę ten rynek idzie i jak na nim zarabiać, no to oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Zachęcam też do napisania nam w komentarzach tego, co Wy uważacie, że powinno być przeze mnie czy przez nas tutaj, moich rozmówców, poruszone właśnie w związku z rynkiem nieruchomości. I teraz przejdźmy do tych ustaw. Jak powiedziałem, na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego nie znalazłem projektu ustawy o walce ze spekulantami mieszkaniowymi, a przecież to było zapowiadane już w zeszłym roku, a w styczniu wręcz, że już jest on wysyłany właśnie do RCL. No niestety nie widać, nie wiem, czy rząd się wycofał z tego projektu, czy też nie znaleźli sposobu, jak wprowadzić jednocześnie jakiś podatek VAT dodatkowy i PCC, jak rozróżnić, a może po prostu nikomu nie zależy w tej chwili na tej ustawie, została puszczona jakaś pogłoska, ta ustawa ma wejść, ale nikt jej nie widział. Nie wiem, powiedziałem, nie znalazłem tego w RCL-u. To zresztą jest dokładnie tak samo jak na przykład z tym kredytem, takim bezpiecznym kredytem, o którym wszyscy mówią, że on wejdzie, niektórzy już go dyskontują, że wszedł. Tym kredytem, czyli 2% plus marża i nie ma żadnych prac o tym kredycie. Nikt o nim oprócz dziennikarzy nie słyszał, nie widział, więc zobaczymy, czy jest to akcja wyborcza, czy nie. Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe to ciekawa ustawa. Wraca chyba trochę myślą do tego
takie ja mam przynajmniej poczucie, do tego, co było kiedyś, czyli do takich niemalże książeczek mieszkaniowych. No, polega ona na tym, że będzie gwarantowany jakiś wkład, będzie chroniony specjalnie wkład ludzi na jakieś specjalne konta i będzie można było oszczędzać właśnie specjalnie na mieszkanie na warunkach referencyjnych. Nie chcę tutaj rozwodzić się o szczegółach, bo to jest w sumie jeden z nowych pomysłów rządowych i to, co jest w pomyśle pierwotnym, wcale nie musi potem okazać się, że w ogóle zostanie uchwalone, albo że zostanie uchwalone tak, jak był ten pomysł pierwotny. Te preferencje mają dotyczyć osób w wieku pomiędzy 13 a 45 rokiem życia. Sądzę, że mógłby to być ciekawy pomysł, z tym, że jest to znowu jakieś wspieranie popytu zamiast wspomaganie podaży nowych mieszkań, co warto robić i co rząd robi w innej ustawie, czyli w takim projekcie ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na mieszkalne. Moim zdaniem Ministerstwo Rozwoju i Technologii, czyli krótko rząd, słusznie zauważyło, to ministerstwo jest projektodawcą, pomysłodawcą tego projektu ustawy, słusznie zauważyło, że niektóre budynki niemieszkalne straciły rację bytu. Oni tutaj w swoim uzasadnieniu wymieniają między innymi to, że powstało dużo miejsc pracy zdalnej, czyli że miejsca na przykład pracy w biurowcach już nie są aż tak potrzebne, że handel w dużej części przenosi się do sieci, do internetu i tyle też powierzchni handlowych nie jest potrzebnych i że są jakieś budynki, które zostały stworzone właśnie pod te cele użytkowe, pod te cele takie komercyjne, czy to handlu, czy biurowców, a obecnie one zaczynają świecić pustkami, coraz trudniej jest zapełnić najemcami i że warto właścicielom takich budynków ułatwić przerabianie tych mieszkań, budynków na budynki mieszkalne, no co technicznie nie jest takie wcale proste, ale zostawmy to, ale też prawnie nie do końca jest proste, no bo powiedzmy te budynki zostały zbudowane jako użytkowe, na przykład na terenie, gdzie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który również przewiduje, że tam ma być działalność jakaś prowadzona, a nie mieszkania. No poza tym na przykład same elewacje tych budynków też nie odpowiadają standardom i oczekiwaniom mieszkańców. Mieszkańcy być może chcieliby mieć na przykład balkon, lodżię, a wiadomo, że w biurowcach czy w obiektach handlowych takich rzeczy nie ma. No pomijając to, że czasami w ogóle to są szklane budynki. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo jak powiedziałem, sprawa tego projektu to jest lipiec zeszłego roku. Ciągle wisi w pracach RCL-u, ale postępu nie widać, a szkoda, bo to byłoby coś, co by wspierało faktycznie podaż, ułatwiałoby ludziom życie. Kolejną taką ustawą, którą można by zmienić i wspierać jednocześnie podaż, to jest zmiana prawa budowlanego i ta zmiana prawa budowlanego, znowu wniesiona przez ministra rozwoju i technologii, dotyczy m.in. ułatwienia w budowaniu budynków jednorodzinnych. Ale na czym to ułatwienie polega? Przypominam, że w obecnym prawie bez pozwolenia na budowę, na zgłoszenie można budować budynki jednorodzinne o dowolnej powierzchni pod warunkiem, że jest to zgodne, tak jak powiedziałem, z przeznaczeniem terenu i że ten budynek nie oddziaływuje na działki sąsiednie. Dodatkowe ułatwienie jest dla ludzi, którzy by chcieli zbudować na własne potrzeby
budynki do 70 metrów powierzchni zabudowy, maksimum dwie kondygnacje. Ten drugi pomysł się raczej nie przyjął. W zeszłym roku zbudowano coś koło 1000 takich budynków, rozpoczęto budowę, więc w skali ogólnej kraju nie jest to wiele w porównaniu z innymi budynkami jednorodzinnymi i wcale nie dlatego, że jest to zły okres na budownictwo, tylko dlatego, że pomysł tych budynków oraz te wymagane oświadczenia pod jakimiś karami, w ogóle więzieniem grożącym, że buduje to na potrzeby własne, jest troszeczkę po pierwsze nieżyciowy, po drugie te budynki często są tak małe, że nie wykorzystują potencjału budowlanego działki, a ułatwienie jest, tak powiem, średnie. W związku z tym teraz rząd powiedział, dobrze, to my wam damy to, co już macie, czyli możecie budynki jednorodzinne w ogóle budować. Powiedziałem, że to jest możliwe i bez ograniczenia powierzchni, ale wam to trochę ułatwimy. Na przykład w ten sposób, że nadal będzie obowiązek zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, ale to będzie takie zgłoszenie czysto techniczne, czyli że żaden urząd nie będzie mógł zaprotestować przeciwko tej budowie. Przewidziane są także w tym projekcie ustawy ułatwienia w rozpoczynaniu użytkowania tych budynków, eksploatacji już po zakończeniu budowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moim zdaniem, nawet gdyby te przepisy weszły, to i tak one nadal nie przyczynią się do wzrostu budowy. Jest to pewne ułatwienie, zgadza się, ale to jest takie dość proste ułatwienie i tak większość ludzi to sobie te pozwolenia i te budowy załatwiała bez problemu, więc nie przeceniałbym tej ustawy jako tej, która wpłynie nagle na wzrost podaży i wzrost budownictwa jednorodzinnego w Polsce. W projekcie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami jest ważna rzecz, czyli właśnie projekt zniesienia użytkowania wieczystego, likwidacji w ogóle użytkowania wieczystego już całkowicie w zasadzie i dotyczyć on ma tych nieruchomości, tych terenów, które zabudowane są budynkami o charakterze użytkowym, o charakterze niemieszkalnym, bo przypominam, że kilka lat temu weszła ustawa, która umożliwiła zniesienie czy też przekształcenie tego użytkowania wieczystego we własność w przypadku udziałów w działkach, czy też w ogóle działek, na których są budynki mieszkalne czy mieszkania. Nie będę wracał do tej ustawy, no bo wszyscy ją chyba dobrze znają i ci, co mieli skorzystać, no to pewnie już zdążyli z niej skorzystać. Czy to ma sens? Moim zdaniem pewnie ma sens, natomiast już spodziewam się, że mogą być jakieś protesty samorządów, że one tracą swoje dochody. Ta ustawa jest, że tak powiem, w obrabianiu i czekamy po prostu na tę ustawę. Moim zdaniem te wszystkie ustawy to są takie dobre chęci rządu, mało jednak odważne, bo to jest ciągle naprawianie prawa, które nie jest proinwestycyjne. Wreszcie trzeba by się zabrać po prostu za naprawdę kompleksową zmianę, czy też prawa budowlanego, żeby ono było naprawdę łatwiejsze, ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami i wielu innych ustaw i rozporządzeń, po to, żeby po prostu osoba, która buduje, nie musiała toczyć straszliwej walki o wszystko, o przyłączenie do wody, o przyłączenie do prądu i tak dalej, bo to są prawdziwe trudności. Sądzę też, że w ogóle powinna być zasada, która mówi, że jeżeli jest jakiś plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony, to budowanie każdych obiektów, które są zgodne z tym planem, powinno podlegać prostej procedurze wydawania pozwoleń na budowę lub w ogóle nie wymagać tych pozwoleń i to nie tylko w odniesieniu do budynków jednorodzinnych, tylko do w ogóle obiektów, które są zgodne z planem, no bo chyba po coś ten plan uchwalono.
Na koniec przypominam, że już od 1 marca wchodzi w życie ustawa o kooperatywach mieszkaniowych. Na dole zamieszczę link do filmu o tej właśnie ustawie. Może ktoś z Was będzie chciał skorzystać i zbudować się właśnie w ramach takiej kooperatywy. Sam jestem ciekaw, jak to rozwiązanie się przyjmie, czy będzie popularne wśród inwestorów, no ale to trzeba spokojnie poczekać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach, o czym chciałbyś nowe audycje. Jeżeli chcesz dowiedzieć się w ogóle więcej o prawie, o zasadach obrotu nieruchomościami, no to zapraszam na stronę cyment24.pl, gdzie znajdziesz audycje i szkolenia. Zapraszam także do wspierania naszego kanału, po to, żebyśmy mogli robić więcej audycji specjalnie dla Was, a ci wspierający w zamian za wsparcie dostają dostęp do specjalnych treści, do możliwości kontaktu czy też rozmowy z nami. Cześć, trzymajcie się.